No, witam Was. Jestem dzisiaj na takiej działeczce, nie było mnie tu 3 lata. No troszkę jest tak jak jest. Tu już wyciąłem takiego cyprysika i nie czekałem na Michalinę. On był przycinany 3 lata temu. I zobaczcie, mimo że był 3 lata temu przycinany, ja go teraz tylko przyszczygłem i on już jest ładny. Także nawet takie rzadkie strzyżenie daje jakiś efekt. No i co teraz? Jednego bukszpanika już przyciąłem. No i ten jest taki rosochaty, nierówny. Ktoś tu próbował kulę, ale chyba tak do końca nie wyszło. Bukszpan jest już w takiej fazie, że ma wszystkie listki wykształcone. Całe przyrosty już urosły. Tak, tutaj odrobinę mszycy, to jest mszyca. W tych środkach listków, tak, tam w środku jest mszyca. No czekaj, no zaraz ją znaleźć, myślisz? Jak się szuka, to nie można znaleźć. No, ale to są objawy po mszycy, takie skręcenia listków. Tak, no była. I teraz tak, żeby przyciąć ładną kulkę, pani życzyła sobie kulkę, trzeba zacząć od zrobienia okręgu. Czyli nie tniemy góry, nie tniemy dołu, tylko tniemy tutaj taki cały pierścień dookoła. I jak ja teraz tego bukszpana przytnę, w tej fazie, co zupełnie jeszcze nie skończył wzrostu, to on nam pięknie nawiąże pąków już za miesiąc, 2, kiedy będzie jeszcze raz rósł, ładnie się zagęści, a już w przyszłym roku to już w ogóle będzie gęstwina. O, i zaczynamy od boku. Musimy sobie wymierzyć taki fajny okrąg. O, na razie to będzie wyglądało jak taka beczułka. Tak, ja będę jechał dookoła, bo góra może mylić. Tak. Dlaczego zmieniasz ustawienie tych noży? Od czego to jest zależne? Jak trzymam. Jak trzymam. Którą stroną? Którą stroną? Jak tniemy na dół, to tniemy tak zagięte nożyce, nie? Jak tniemy do góry, to mamy tak. Jak tnę z boku, z tej strony sobie, tak, to rączki mam daleko od krzewu, tak? Tu odwróciłem nożyce, ale dalej rączki mam daleko od krzewu. Jakbym to robił tutaj tak, tak? Nie? To mi po prostu będzie niewygodnie. A będę zmieniał dopiero u góry, jak będę ciął. O, tu jest szerszy, to tu musimy go więcej przybrać. Ale nie głębiej niż ostatnie liście, bo będzie suche tam już daleko w środku. Tak? O. Dobrze, teraz zrobię to, czego nie widać. Czy ty też się ustawisz? Stawisz się. No z tyłu też trzeba zrobić kulkę. Bo pani jak przyjedzie, to będzie sprawdzała. Nie jest to mój ogródek. Tylko jak to rot, tak? Rot. Czyli typowa działeczka. O, i teraz trzeba jeszcze raz sprawdzimy, co i jak. Czy mniej więcej ten okrąg nam wyszedł. Tu nam troszeczkę wystaje. To jeszcze poprawiamy. Tak. O. I teraz tu jest barwinek. Czyli jak mu zrobię nóżkę, to i takiej nie będzie widać. Ale jakbyście mieli grządkę, że tu nie ma żadnych roślinek, tylko widać ziemię, to możemy sobie jeszcze ten bukszpanik podnieść na nóżkę. Ja to zrobię tak tylko minimalnie. O, w ten sposób. Żeby ta kulka była u góry i była na dole. I to jest następna czynność. Tak, Michalina? Łapiesz dalej. O. Nie, żeby była taka beczka. Tak? Tylko normalnie. Zwężała do dołu. Żeby się zwężało coraz bardziej do pnia. Tak? O, w jednym miejscu jest więcej gałęzi, w drugim mniej. Ale o to chodzi, żeby tu troszeczkę zarysować to zwężenie.
Jest zarysowane zwężenie, tak? Widać wyraźnie chyba, nie? Tutaj chyba jeszcze więcej. Dobra. I teraz co? Teraz tniemy od góry. I właśnie teraz będę nożyce trzymał w ten sposób, tym krzywym. I zaczynam od skosów. Tak, jadę dookoła do tej płaszczyzny, którą zrobiłem. Czyli najlepiej ciąć buczką, jak ma przyrosty młode, tak? Jak mam młode przyrosty, już takie w fazie prawie zakończonego wzrostu, to tak samo jak iglaki, on teraz najbardziej jest silny. Tak, bo wydaje przyrosty i jak mu te przyrosty zwalimy, to ta energia pójdzie w następne pąki, czyli on będzie chciał odrosnąć jak najszybciej. No, tak jak wilki na drzewach owocowych, nie? Ich się stworzy bardzo dużo. Tutaj powstanie tych dużo pąków, a każdy bukszpan rośnie 2 razy w sezonie. Także możemy to wykorzystać właśnie na zawiązanie dużej ilości tych pąków. Czyli na wiosnę i kiedy? Na wiosnę i możemy poprawić sobie w sierpniu. Ten drugi przyrost jak będzie, on zazwyczaj jest taki już długi, rzadki, a tutaj będzie gęściejszy i trzeba je ładnie poskracać, żeby one nie zbrązowiały, czy nam nie zaschły na zimę. Bo nieraz jak jest sucho i potem nagle deszcz popada, to one dosyć późno wypuszczają. O, i teraz dopiero się biorę za samą głowę. O, i teraz nożyce trzymam tak, żeby jak najbardziej był blisko przy krzewie. I jak mi nie przeszkadza pod rączkami, to znaczy, że jest to kula. A jak będę zaczepiał rączkami o bukszpan, to znaczy, że ta kula jeszcze jest mało okrągła. Logiczne? Pani Michalina, jak tu będą kanty, to będę zahaczał, nie? Także mam jak gdyby taką miarkę pod spodem. Znowu troszeczkę się boję. Nie będziesz sprawdzał obwodu. Nie będę sprawdzał obwodu, nie będę sprawdzał obwodu. Na pewno znajdą się tacy, co mnie sprawdzą i skrytykują. Są metody, żeby pomierzyć to przez internet. O, i tu teraz widzę, że jeszcze troszeczkę mam brzucha. To już poprawiam. Tak. O. I wyszła nam mniej więcej taka kuleczka. O, no już głębiej nie mogę zbytnio wjeżdżać, bo Tu jest taka dziura jakby w tym miejscu. A No. to odrośnie, tak? to odrośnie, bo były długie przyrosty. Jak je obcięliśmy, to one się cofnęły, trzeba uważać. Tak samo przy iglaczkach. Długie przyrosty, one mają tendencję do zwieszania się. Jeżeli mu utniemy głowę, to on po prostu się cofa, bo jest lżejszy do osi. A można by zrobić jeszcze mniejszą kulkę z takiego szpana? Jeszcze można troszeczkę mniejszą. No ja wiem, o patrz, tutaj pokażemy. Tak, czyli jeszcze byśmy mogli obciąć gdzieś ze 3-4 cm, nie więcej, bo już w środku jest sam susz i żółte listki. Tak? Proszę pana, nie została tu taka pianka pod kolana? Dobra, już będzie wszystko. Pianeczki? Nie, ja tu nie widziałem żadnej pianeczki. Przykro mi bardzo, tylko te mrówki pan wygonił. Tak, były spisywane leśniki. Tak, no i coś się zgubiło. Coś się zgubiło. Czyli na tym koniec, tak? A I? czy teraz by trzeba było nawieść po tym cięciu? Nie, nie trzeba. Nawożenie robimy takie przy wszystkich krzewach w marcu, żeby on te właśnie przyrosty pierwsze miał jak najsilniejsze. Tak, o i wyszły nam teraz takie dwie kuleczki. Jedna troszeczkę mniejsza, druga troszeczkę większa. Jakby były dwie identyczne, to myślę, że nie wyglądałoby to za ekstra, nie? Pani Michalino. O. O, takie ostatnie tam szlify. Nie?